Hej, z tej strony witam was Data 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Irrational Travel. Pora na świat 8 i ostatni. Już od razu będziemy trzymać klawisz biegu, klawisz w prawo, żeby tu przebiec. Na szczęście te pioruny nas nie ranią, tylko zani nas ogień w tych piorunach. Niestety musimy w tym etapie się śpieszyć, jeżeli chcemy zgarnąć wszystkie Star Coiny i przejść poziom. Bo czasu mamy dość mało. Można zauważyć, że już teraz mamy mniej niż 200. No tutaj miły Kupa nam blokuje tego kreta. Mogłem sobie od razu tu zejść, ale dobra. Bierzemy bituta, jest nam potrzebny, jeżeli chcemy zgarnąć Star Coiny. Nie wpadnijmy lepiej w ogień. I musimy teraz zniszczyć środkowy filar. Oczywiście uważamy. Okej. Jakoś się udało. No teraz jak stracimy już bituta, to się nic takiego nie stanie, ale oczywiście spróbujmy go mieć jeszcze. Okej, mam nadzieję, że tu ogień nie dojdzie. W tym momencie teraz tylko dotrzeć do końca poziomu. O, udało się. No nie jest to na zasadzie, że musimy wszystko idealnie zrobić. Jak najszybciej, bo inaczej nie zdążymy, no ale zdecydowanie czasu dużo nie ma. Idziemy w takim razie dalej. Ostatnia obrona, byśmy się spodziewali, że to będzie jakiś czołgowy poziom, a tu proszę, zupełnie coś innego. Mamy pływanie. O, i ukryte bloki, więc możemy się spodziewać, że coś tu będzie. Tylko niestety nie tylko bonusy, więc musimy uważać. Bo jak widać, te rybki czyhają na nasze życie. Trzeba będzie je jakoś odciągnąć. Pamiętamy, że możemy trzymać klawisz duży, Mario błyskawicznie zanurkował. Teraz szukamy przejścia dalej. No niestety tutaj się nie da wypłynąć, mimo że tak to wygląda, jakby można było, ale nie. Musimy zawrócić. Przejdźmy dołem. O, jeszcze mamy torpedo Teda. Generalnie to ten wybuch nas może zranić, więc musimy być ostrożni. Chyba jak już wybuch jest w tym momencie i wejdziemy po paru sekundach, ten wybuch to chyba nas nie zabije, ale wolałbym nie sprawdzać. Oczywiście jak nas sam torpedo dotknie też, no to też jest skucha. W ogóle chyba nie ma power-upu w tym poziomie. Oj. I tu jest teraz problem, bo chcemy zdobyć Star Coina. No ale jak widać, są w takim trochę nieprzyjemnym miejscu. Okej.
Dobra, jest checkpoint, najważniejsze. Teraz tu już mamy te Starcoiny, więc w porządku. No ten drugi Starcoin jest trudny do zdobycia, więc chciałem, żeby był już zapisany. Oczywiście teraz nie jest już hop-siup, ale przynajmniej nie musimy biegać za tymi, czy raczej pływać za tamtymi Starcoinami. No oczywiście wciąż mamy do przejścia kawałek. No oczywiście, że taka rybka jak żeby inaczej, prawda? Ojej. Dobra. No musisz przejść jakoś. O, na styk tak trzeba zrobić. Na szczęście chyba możemy gdzie chcemy wcisnąć się, nie ma, że któryś chyba mostek nas będzie blokował. Okej. Teraz jeszcze tylko dotrzeć z tym. No to jeszcze nie koniec. Chociaż wydaje mi się, że już jest blisko, ale... Uwaga. Tam na dole chyba nie ma nic, jest tylko przepaść. Więc od razu wpłyniemy tutaj. Udało się. No mimo wszystko nie jest aż tak zły poziom podwodny, bym powiedział. No niestety nie mamy power-upów, no to jest największy chyba problem. Albo ja nie znalazłem, o. Tak czy inaczej, jeszcze mamy jeden poziom przed zamkiem. Mamy Lakitu, który będzie atakował piorunami. Generalnie, jeżeli się znajdziemy nad nim, albo znajdziemy jakieś schronienie, to możemy się obronić, więc jest to plus. O, no i oczywiście Sumo Bro da się zabić. Tutaj jest Starcoin, ale nie jest na zasadzie, że mamy z lewej strony przeskoczyć nad tym wszystkim, tylko musimy z prawej przejść, więc idziemy od razu. O, możemy zauważyć, jak działa ten Lakitu. No niestety teraz ma lepszą pozycję od nas. Ale dobra, udało się go zabić. No co jakiś czas polecam być na górze, żeby móc na tego Lakitu skoczyć, zanim coś zrobi. No. Tu bez obaw nie ma Poison Mushrooma. To jest niestety bardzo problematyczny fragment, żeby zdobyć Starcoina. Nie da się chyba tych Sumo Bro zabić, tak atakując je w żaden sposób. O, pamiętamy, piorun nas nie może zanieść, ani nas jedynie ogień. No właśnie, ale dobra. Wykorzystajmy już iframesy i tak byśmy pewnie oberwali i idziemy do checkpointa, super. Wolałbym jednak być na górze, co? Generalnie te Sumo Bro też łażą. I czasami mogą nawet zejść z jakiegoś miejsca i tam niżej jeszcze nawalać. Mam wrażenie, że powinny mieć jakieś zabezpieczenie przed tym, ale no nie mają. A. Kocham obywać takich bloków.
Dobra, teraz pamiętamy, że tu jest Poison Mushroom też. Dobra. Już czekajmy na tego Lakitu, co? Okej. To co, może Sumo Bro zejdzie? Udało się. No nie jest to łatwy poziom. W ogóle te posągi wyglądają jak Eddie z Megamena, ale nie wiem, co to ma być w sumie ostatecznie. Dobra, tak czy inaczej. Został ostateczny poziom. I jest on długi. Ale nie uprzedzajmy faktów. Plus za to, że dostajemy na sam początek od razu Fireflowera. Ten zamek jest bardzo dziwny, taki 3D zamek w sumie w ogóle nie pasuje, ale dobra. A, zapomniałem przecież, że od razu jesteśmy w czymś takim właśnie nakręceni. No i teraz oczywiście klasyk, musimy uciec. I do góry. No te podoby są dość problematyczne, szczerze mówiąc. Ale możemy tu jakoś tak zejść. To jest trochę problematyczne. Nie wiem, jak ty masz tutaj nie oberwać, ale okej. Chyba od prawej musisz przejść. Tak czy inaczej, dobra, jest pierwszy Starcoin. Teraz taki dość dziwny moment. No możemy zauważyć ten spam autodiskami. O, musimy tak przejść. Polecam stanąć, żeby nie leciały na razie bile, bo by nam trochę przeszkadzały. O. I wychodzimy. Oczywiście mając towarzystwo Billa, bo czemu nie? Na szczęście w tym etapie jest masa checkpointów, więc spokojnie, nie jest na zasadzie, że dużo tracimy przy śmierci. O, przełącznik. O, Bowser. Cześć. Taki Bowser w stylu Super Mario Bros. 1, rzuca młotkami, mamy most. Też co jakiś czas trzeba kulu ognia. Wygląda mi jak taki Bowser z takiego... Haka chyba?
Chip and Dale, gdzie byli bracia Mario? Taki chyba na Sega Mega Drive. Ale nie wiem, skąd oryginalnie jest ta grafika. O, teraz ma potrójny strzał. Ale możemy po prostu przejść dołem. O. No, ten początek mógłby być trochę lepszy, bo zeskakujesz i od razu dostajesz kulę ognia w łeb. Mógłby tak poczekać 3 sekundy, zanim użyję tego. No pewnie po to mamy tyle tych power-upów tutaj. Okej. Bierzemy dla 1000 punktów i idziemy dalej. Coś tu jest? Chyba nie. To w sumie teraz gra logiczna. Uwaga, bo potrzebujemy tego bazybitu. Żeby nam zniszczył tu bloki. Później jest tam przepaść, więc bez obaw nie wleci w nas. No te płomieni nas nie zabiją od razu, ale ta lawa na dole na przykład już tak. No i teraz jest chyba najgorszy Starcoin w całym świecie, bo musimy wziąć Beetruta i go donieść. Aha, to ja zaraz wracam. Uff. Udało się. No to jest chyba jeden z najtrudniejszych Starcoinów w grze. Ani słowa. No jest po prostu trudny. No musimy idealnie co do piksela stanąć kilka razy z rzędu, bo inaczej papa. Teraz musimy sobie wybić tutaj bloki. To nie są kolce z Irona Bitega i tak wyglądają. Tu mamy jakby co one-upa, nawet do niego szedłem jak oberwałem, żeby nie tracić za dużo żyć. Wiem, że mam dość sporo, ale lubię mieć dużo. Tu jest jeszcze jeden i mamy checkpoint, super. No, oczywiście jakbyśmy dotknęli tej lawy po bokach, byśmy umarli od razu. A i zapomniałem wspomnieć, że drzwi z Megamena, co? Mega Man X. Tym razem mamy Bowsera w stylu Super Mario Bros. 2. Czyli w stylu Walta. Bo Bowsera w Super Mario Bros. 2 amerykańskim nie było. O, teraz się trochę zmieniają zasady. Strzela falą płomieni. No, powiedziałbym, że to jest łatwiejsze. Ale normalnie przecież musimy łapać warzywka, prawda? Jednak tutaj mamy monety i nie możemy nic z tymi monetami zrobić. Mamy łapać Fireflowera, żeby zanieść Bowsera. O. Tak, twórcom się chyba nie chciało robić rzucania warzywkami. No dobra. W ten sposób mi też pasuje, prawda? O, muszę przyznać, ładnie to tu wygląda. I kolejny one-up. No mówię, masa jest też one-upów w tym poziomie, nie tylko checkpointów. Więc nie jest aż tak źle, bym powiedział. Tu uwaga, bo będzie spam podobu. I tu
wylądować między działami. O. Uwaga na roślinkę, bo ona strzela tam, gdzie my jesteśmy. Chociaż widzę, że nie mogła trafić. O! My też jej nie mogliśmy trafić przez chwilę, ale się udało. Tu się da doskoczyć w sumie stąd, tylko... Wiadomo, Mario musi wykonać ten jeden dobry skok. O. Dobra. Oj, nie chciałem, żeby mnie platforma pływała. Dobra. Mamy wszystkie star coiny. Bardzo miło, teraz tylko przejść poziom. Kto by pomyślał? Kolejne życie. No to teraz mamy Bowsera z Super Mario Bros. 3. Nawet wygląd ma jak Super Mario Bros. 3. Oczywiście możemy go pokonać poprzez atakowanie go. Aha, to było trochę dziwne. No też wiadomo, o co chodzi, mamy go wpakować w lasy, jeżeli tak chcemy go pokonać. Taki jeden ze sposobów. No chyba trochę, musiałby trochę schudnąć, żeby tam wpaść, co? Teraz uwaga, bo to nie jest koniec oczywiście. Dobra, widzę, że młotki się despawnują, jak za wysoko wylecą. Ale wszedł w lasy. To zaraz wracam. Dobra, o swoją drogą to widzę, że jeżeli nie umarł od lasera, no to nie jest, że spada w tym momencie znowu z prawej strony, tylko od razu tutaj jest. Tylko ma nowe ataki i więcej zdrowia. Zapomniałem wspomnieć, że Bitutem można też niszczyć, jak widać, te bloki. Aczkolwiek to musimy trafić kilka razy, żeby to zadziałało. Okej, tutaj będzie fajne miejsce na pewno. I chyba w trzeciej fazie już od razu na nas skacze. Okej. Miło, że ma tyle zdrowia, ale ostatecznie możemy go zabić po prostu wpakowując go w lasy. I teraz uwaga, musimy od razu uciekać. Oczywiście nie możemy być za szybcy, bo też wylądujemy wtedy w laserze na górze. No nie jest to łatwe, ale... Spróbujmy.
Okej. I tutaj dostajemy masę one-upów. Zakładam, że możemy w tym momencie zabić cię na laserze, jeżeli chcemy i nazbierać znowu one-upy. Bo nie jest to mimo wszystko jakiś super trudny i super długi fragment. Jeżeli jesteśmy blisko game overa, to myślę, że warto to zrobić, żeby nie powtarzać całego poziomu od nowa, co? A myślę, że najlepszy jest tu chyba Fireflower po prostu. Dziwny jest ten śmiech Bowsera. Myślałbyś, że ma niższy śmiech. Taki jak w Super Mario 64 na przykład. Najpierw pod nim stanąć. O, musi właśnie na nim wylądować taka rakieta. No niestety Bowser nie jest głupi i próbuje nie wlecieć taką rakietę, jak już odpali. Więc zdecydowanie... Oj, w ogóle gdzie indziej poszedł. Zdecydowanie musimy się przyłożyć do tego. Jak nie uda się go trafić, to on od razu spamuje znowu rakietami, a nie na zasadzie, że strzela w dół. No ale jak już siebie trafi, to strzela w dół, więc uwaga. Niestety jak rakieta wyląduje, zostawia płomienie. Więc nie możemy za dużo spudłować, bo inaczej po prostu nie będziemy mieli gdzie uciekać. Okej, oberwał. Zakładam, że tak jest najlepiej. Być blisko ściany i żeby on tam wyżej i nie miał gdzie uciec. Okej. No i mamy drugą fazę, będą 3 oczywiście. No, widać co mamy zrobić, musimy bomby wpakować w niego. O, ma swój znany atak z bąbelkami, co? Czy tam kulą do kręgli. Polecam oczywiście się pozbyć trochę tych bombów. A, no. No to jest dość problematyczne, żeby go tym trafić na pewno. Dużo łatwiej jest jak mamy Fireflowera, bo możemy Fireflowerem odpalić taką bombę od razu. Możemy też w niego wepchać, jak widać, taką bombę. No to jest, szczerze mówiąc, najnudniejsza ta faza tej walki. Bo tak cały czas musimy te bomby pakowywać, aż w końcu Bowser zginie. A, to było takie... No mógłby mieć trochę mniej zdrowia, bo te bomby mogłyby mu bić, nie wiem, 30 może punktów zdrowia. Przynajmniej plus jest taki, że jeżeli nam się nie uda go trafić ani razu, to od razu odpala kolejne bomby. Zamiast po prostu znowu odpalać te kule do kręgli. O. I też te kule zabijają bobomby, więc jeżeli jest za dużo bobombów, możemy to wykorzystać nawet.
Oj. Nie zostawiłem żadnego bobomba. Kurde. No jak mamy też Fire Flowera czy Biduta, możemy go atakować tak ogólnie bezpośrednio, jak leci w ten sposób. Nie bijemy mu jakoś strasznie dużo, ale opcja jest. O Jezu. Aha. No właśnie to jest taki problem, że czasami nie wiadomo, gdzie jest dokładnie Bowser, a też nie chcemy za blisko wpakować w niego tę bombę, bo wtedy umrzemy od tej bomby. Okej, nie ma co się śpieszyć. Dobra. No tak. Okej, najważniejsze już za nami. O, umarłem, ale jest dobra wiadomość z tym związana. Otóż gra w tym momencie zapisuje nam te fazy, które nam się udało pokonać, co oznacza, że od razu będziemy mieli walkę z tym trzecim Bowserem. Nie musimy od nowa przechodzić tych dwóch pierwszych faz. Więc myślę, że jest to duży plus. No ta faza też jest dość trudna, ale przynajmniej jest dość szybka. Nie musimy pchać miliona bombów. Jak widać, ustawiamy się po Bowserem i czekamy, aż rakiety dokończą robotę. Brzmi łatwo, ale niestety w pewnym momencie Bowser będzie miał jeszcze jeden atak. No i oczywiście czasami rakieta tak wyląduje i nie za bardzo możemy... O! Ten atak ze skałami jest straszny. Nie wiem, co czasami możesz zrobić, żeby nie otrzymać obrażeń od tego Bowsera, szczerze mówiąc. Czasami jesteś wepchany do kąta i w tym momencie spamuje tymi wszystkimi rakietami i skałami. Nie wiem, jak masz wtedy nie otrzymać obrażeń, naprawdę. Okej. Już myślałem, że mnie leci jakiś pocisk, a to po prostu zdobyliśmy ostatnio coś do komputera. Aha, to chyba z zakończenia Metal Slug muzyka.
Nareszcie. Mario zdobył nowy komputer w mieście Kup. Jego podróż dobiegła końca. No przepraszam, jeszcze dobiega końca, bo musi wrócić do domu, co? No i wygląda na to, że to było Mario Forever Irrational Travel. Muszę przyznać, przyjemny fangame. Na pewno mi się bardzo podobało, że każdy świat był tutaj inny niż na zasadzie po prostu niż zwykłe Mario. I mieliśmy też różne gimmiki, a na przykład jazda kolejką była. To był duży plus. Te Starcoiny to też ciekawy pomysł i zachęcało do rozglądania się. Chociaż no, niektóre Starcoiny były straszne. Ani słowa. I też duży plus za to, że każda walka z bossem jest inna. Każdy jest jakiś inny boss, który ma zupełnie inne ataki, nie na zasadzie po prostu Bowser. Bowser jest tylko pod koniec, więc jasne, bardzo spoko. No z minusów czasami oprawa graficzna. Podoba mi się, że te etapy są inne, czasami ta oprawa graficzna tak średnio pasuje do Mario, ale wciąż myślę, że fajnie, że coś tak próbowali innego. I też nie wiem, czemu ta gra ma straszne problemy z kolizją. Często możemy wbić się w ścianę albo w sufit. W zwykłych Mario Forever aż tak źle nie ma, więc nie wiem czemu tutaj tak akurat jest dziwnie z tą kolizją. O, bo to było blisko Mario. O, nawet mamy pokazane kto zrobił którego bossa. Mogliby podpisać, bo tak teraz jest tutaj 9, 10, 11. Zakładam, że te wszystkie walki z Bowserem w tym ostatnim poziomie się liczą jako odrębne po prostu walki z bossami, nie wiem. Chyba, że liczymy też walki z tymi mini-bossami w świecie wodnym. Bo też były takie walki, nie wiem. O, kolejka się tu rozbiła, którą jechaliśmy, szkoda. Tak czy inaczej bawiłem się całkiem nieźle. Mówię, no było to coś innego właśnie niż inne Mario Forever. I też było trudne w niektórych momentach, ale nigdy nie na zasadzie, bym powiedział, przesadzona trudność. No nie licząc tego Starcoina drugiego w ostatnim poziomie. Dzięki za zagranie. Dead Factory. Bardzo mi się podoba to, że Mario odpala w tym momencie niby grę i właśnie gra wchodzi z powrotem w menu główne, no bo chciał w tę grę zagrać ostatecznie. I tak będzie w nieskończoność grał w tę grę, a później szedł po te części i grał w tę grę, a później znowu grał w tę grę i tak w kółko. Tak czy inaczej, cóż. Bardzo mi się też podoba, że Mario ostatecznie coś dla siebie zrobił, dla swojego komputera, nie że tylko ratuje tą Peach i tyle. O, 96 Starcoinów i ukończone, bardzo fajnie. Tu widzę, mamy jeszcze boss rush. Nie wiem, czy za przejście gry, czy za zdobycie wszystkich Starcoinów, ale jest boss rush. Nie wiem, czy go będę nagrywał w sumie. Zobaczę w każdym razie. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o zwykłą grę, no to tyle. Dzięki za oglądanie, to byłoby na tyle. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta Zadosa, Dobagała, Dejpie, Wasiadwanu, Wi-Fi, Pesowito, Pegasi, Mando, Hedgehog, Peke, Krbes, Neson, X, w Przyczach, bez nazwy, Lemix, Lipomidor, Kos Game.pl, Piotr, YouTube, Nichoła, X, Kanatyczna Lista, Kuprzy, Makajko 12, Kask 11, Batek, Ademex, Blacky, Bacze, Fire, Player, 40, Nawzier 6, Szymeczek, Play, Mikołaj Games, Danno, Desus, Napenio, Tomek 839, Bannak 06, Fibusta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Jabaka, Capto, Aześ, Mastercard, Colorful, Mario Fox, Zosia, Zetmik 11, też History, Walker 68, Fi Polska, Iwsiek, Bannax, Minecraft, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!